Nie kupujcie jogurtów w sklepach. Te sklepowe są niewiele warte i bardzo często niezdrowe. Natomiast w domu możemy sobie zrobić i to naprawdę w niesamowicie łatwy sposób. Może nie szybko, bo trzeba poczekać, ale pracy praktycznie nie mamy. Mogłoby dziecko zrobić taki jogurt. Naprawdę nie warto. Warto znaleźć źródło dobrego mleka. Najlepsze będzie mleko z krów pasionych albo z kół, z kozie lub krowie, pasionych na trawie, organiczne. No najlepsze, do jakiego mamy dostęp. Nie każdy oczywiście ma do takiego dostęp i jeżeli możemy dostać mleko surowe, to wspaniale. Jeżeli nie, kupujemy najlepsze, jakie możemy mieć. Do tego potrzebujemy kilka łyżek jogurtu, albo takiego jogurtu greckiego, bez żadnych dodatków, oczywiście bez cukru, albo kupujemy sproszkowane bakterie i ja robię tak i tak, często je mieszam, dodaję i później, gdy zrobimy już pierwszy raz i na jogurcie takim kupionym nawet ze sklepu, możemy zrobić fantastyczny swój jogurt, natomiast później, za każdym razem, gdy już mamy jogurt gotowy, odejmujemy sobie 1/3 szklanki czy kilka łyżek i przechowujemy w lodówce i mamy gotowe na następną porcję, mamy już gotowe bakterie, które będą później fermentować i nam pomogą z tego mleka zrobić kolejną porcję jogurtu. Potrzebujemy też do tego miejsce, gdzie będzie ciepło i jeżeli ktoś nie ma multicookera, o którym zaraz Wam opowiem, to może to zrobić spokojnie, otulając takie naczynie, w którym robimy ten jogurt, jakimiś ręcznikami, tak żeby było ciepło, zapalając lampeczkę w piekarniku na jakiś czas i trzymając tak, żeby była temperatura dobra, żeby było około, najlepiej, jeżeli trzymamy temperaturę między 38 a 42 stopnie Celsjusza. Idealna temperatura Fahrenheita to jest 100 stopni. I jeżeli mamy multicooker, w bardzo wielu multicookerach jest funkcja jogurtu. Ja mam to szczęście, że mam Instant Pot, ale od wielu lat w różnych innych urządzeniach też robiłam jogurty. Teraz robię właśnie w Instant Pocie. Jest to niesamowite ułatwienie, dlatego że nie musimy o tym tak naprawdę myśleć za dużo. Zaraz Wam pokażę, jak ustawić, jeżeli chcemy zrobić właśnie w takim urządzeniu na funkcji jogurt. Natomiast możemy naprawdę spokojnie to zostawić albo na zewnątrz, albo w jakimś cieplutkim miejscu i tam się będzie to mleko, już te bakterie się zajmą tym mlekiem i będą je fermentować. Mleko musimy najpierw podgrzać i tutaj wiele osób przygotowuje mleko, a następnie je wyjmuje i ostudza. Ale są takie osoby, które uważają, że zagotowywanie mleka nie jest dobre, jeżeli chcemy mieć całkowicie surowe, podgrzewamy tylko do 70 stopni. I to jest taka pierwsza dowolność, gdzie Wam zostawię to do rozważenia, niech każdy zrobi tak, jak uważa. W każdym razie mamy tutaj funkcję, przy naciśnięciu jogurt, funkcję, która jest gotowaniem i wtedy wlewamy mleko i ja tutaj używam najczęściej 2 litry mleka. Wyjmuję wcześniej, zanim się zagotuje, gdy już jest gorące. Tutaj jest bardzo przydatny termometr, jeżeli chcemy być bardzo tacy dokładni, natomiast nie jest on konieczny. Zostawiamy mleko do przestygnięcia i gdy jest dobrze ciepłe, najlepiej gdy ma około 38-39 stopni Celsjusza, możemy to sprawdzić, niektórzy sprawdzają wkładając do tego mleka palec, mały palec i to musi być bardzo cieplutkie, albo tutaj na wewnętrznej stronie dłoni troszeczkę nalewamy i wtedy, jeżeli nie parzymy się, ale jest nadal ciepłe, to znaczy, że jest dobra temperatura. I nie ma nic prostszego dalej, ponieważ tylko do tego mleka dodajemy już gotowy jogurt albo wsypujemy z saszetki bakterie. Ja zawsze sobie zostawiam na litr mleka mniej więcej 1/4 szklanki jogurtu. Niektórzy dodają 2 łyżki na litr. Dobrze jest też samemu sobie też sprawdzić i to dopiero praktyka Wam powie, jak lubicie najbardziej, jak długo później fermentujemy, jaką kwasowość lubimy, czy bardziej kwaśny, czy bardziej przefermentowany, czy mniej. Ja dodaję na 2 litry, tak jak przygotowuję zawsze porcję z 2 litrów mleka i dodaję pół szklanki jogurtu do tego. I teraz w tym garnku, w Instant Pocie mamy metalowy garnek i wiele osób robi w metalowym garnku tak jak tutaj jest, nie zmienia niczego, nie myje, nie przekłada i robi i wychodzi tak samo jogurt. I tutaj też zostawiam Wam dowolność. Ja zawsze mam zakodowane, że jednak fermentowanych produktów się nie powinno metalem dotykać, nie powinno się stykać z metalem, więc zawsze używam drewnianych łyżek albo silikonowych i przekładam sobie to albo do szklanego pojemnika, albo do glinianego, tak żeby nie robić w metalu. Ale wiem, że wiele osób robi w metalu, także tutaj też jak kto uważa, tak można robić.
Zostawiamy taki jogurt w tym garnku, zamykamy go i tutaj mamy program jogurtu ustawiony na 8 godzin. Jest zaprogramowany na 8 godzin, który oczywiście możemy zmienić i możemy też ustawić czas. Może być czas, który jest tutaj, temperatura, która jest ustawiona w garnku, a możemy ją ustawić też manualnie. I ja Wam w opisie podam Wam, jak ja ustawiam, ponieważ ja ustawiam właśnie na 100 stopni Fahrenheita, to jest 38-39 Celsjusza i ustawiam, dla mnie najlepszy jogurt jest po 12 godzinach, więc na 12 godzin jest optymalnie między 12 a 14, ale on już jest wtedy mocno przefermentowany, jest kwaśny i wiele osób woli jednak wcześniej wyjąć, więc proponuję ustawić sobie na 8, spróbować, jeżeli jest dobry, wyjmujemy, jeżeli wolimy, żeby się przefermentował jeszcze bardziej, to zostawiamy na kolejną godzinę, 2 i tak dalej. Są osoby, które fermentują i zostawiają ten jogurt w cieple na wiele godzin, nawet na dobę albo na dłużej. Dla mnie takie kilkanaście godzin to jest optymalne, on już jest kwaśny. Czym dłużej będzie fermentował, tym będzie bardziej kwaśny i tym będzie też bardziej gęsty. I teraz tak, mamy już gotowy jogurt. Ten jogurt możemy wymieszać, możemy włożyć do lodówki. Fajnie, jak on postoi kilka godzin, on trochę wtedy zgęstnieje i możemy jeść. Natomiast ja wolę jogurt grecki, który jest pozbawiony tej serwatki. Tam mamy serwatkę, która później się może przydać do robienia na przykład serów i wiele osób wykorzystuje tę serwatkę. Ona ma więcej węglowodanów, więc jeżeli ktoś jest szczególnie na diecie ketogenicznej i nie chce ich zbyt wielu, to proponuję zrobić ten jogurt grecki. To jest naprawdę niesamowity w smaku później deser. Więc ja przecedzam to przez gazę, wstawiam tak do lodówki, zostawiam na kolejnych kilka do kilkunastu godzin i następnego dnia przekładam do pojemnika i możemy jeść. Możemy go dosłodzić, ale ja ostatnio w ogóle nie słodzę, szkoda mi jest nawet, on ma tak smaczny, jest cudowny, ma smak, że mi jest nawet szkoda go słodzić. Możemy oczywiście zjeść taki, ja często jem taki właśnie kwaśny, ale można dodać do tego owoce zmiksowane, w zimą ugotowane, mrożone, a latem w sezonie świeże. Polecam Wam serdecznie, moim zdaniem taki jogurt jest, żaden nawet najlepszy jogurt, który tutaj kupuję, organiczny, ze zwierząt pasionych na trawie, nie równa się smakiem temu, co robimy w domu. I nie zapomnijcie też odłożyć sobie zawsze kilku łyżek tego swojego jogurtu do następnej porcji i można tak robić cały czas, także takie urządzenia się przydają, nie są one obowiązkowe, nie są konieczne, możemy to spokojnie robić inaczej, ale tutaj po prostu nie musimy o tym myśleć, nie musimy o tym pamiętać, zawsze to wychodzi, tutaj nie ma żadnej pracy z naszej strony, tylko czas robi swoje, bakterie robią to za nas, także serdecznie Wam polecam robienie własnych jogurtów. Dajcie znać paluchami oczywiście, czy Wam się filmik przyda. Mam nadzieję, że wiele osób będzie robić. Piszcie w komentarzach, jakie lubicie też dodatki dodawać do jogurtów. A ja dziękuję Wam serdecznie, życzę Wam wspaniałych i pysznych jogurtów. Naprawdę nie kupujcie, zróbcie sobie w domu. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam serdecznie.